Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Co mają wspólnego ze sobą szczęście, serce, radość i marzenia? Odpowiedź to domki mocy, czyli osada, w której się właśnie znajdujemy. W poprzednim odcinku Marta, żona Piotra, oprowadziła nas po dwóch domach. Bujaliśmy w obłokach, rozmawialiśmy o duchowym wyciszeniu, ale dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny. Porozmawiamy z Piotrem na tematy bardzo przyziemne, na tematy finansowe. Zapytam Piotra, ile kosztowała go cała ta inwestycja, jakich przychodów się spodziewa, ale przede wszystkim jaka była jego droga do tego miejsca, w którym się dzisiaj znajdujemy i w którym oni życiowo są w miejscu. Także już nie przedłużam, idę do Piotra, zapraszam do oglądania. Cześć Piotrze. Cześć Arku. Podziwiam dzisiaj Twoją osadę i powiem Ci, że naprawdę teren robi ogromne wrażenie. Działka jest przeogromna. Ile ona ma? Działka ma ponad 8000 metrów. Okej, to jest naprawdę duża. Umieściłeś tutaj 4 domy w osadzie Domki Mocy, ale zanim o domach, zanim o liczbach, bo obiecałem naszym widzom, że w tym odcinku podzielimy się trudami budowy i z czym ona jest związana. Powiedz, jak się w ogóle tutaj znaleźliśmy? Jaka była Twoja droga biznesowa? Czy jest to Twój pierwszy biznes nieruchomościowy? Jak tutaj trafiłeś w ogóle? Co? Domki Mocy to jest taki projekt, który wymyka się spod typowego schematu projektów inwestycyjnych. Ja od wielu lat zajmuję się biznesami, już od ponad 10 lat staram się działać samodzielnie, czyli mam jakieś różne spółki i biznesy. I projekt Domków Mocy jest pierwszym moim projektem, mimo mojego dużego doświadczenia, bo ja się zajmuję biznesem od ponad 20 lat, którego nie robiłem z Excelem. To był taki projekt, który trochę jest symbolem tego, co się w naszym życiu wydarzyło, czyli jak się nasze życie zmieniło w zakresie poszukiwania takiego zwolnienia, takiego zastanowienia się, po co w ogóle to życie jest, czy mamy pędzić całe życie, żeby, nie wiem, zarabiać większe pieniądze, czy żeby robić kariery, czy jednak jest o coś innego chodzi w życiu. I wtedy pojawił się ten pomysł na stworzenie takiego miejsca, w którym jednak my sami zwolnimy. I tak powstała ta nasza osada. Jak przyjechaliśmy do Orzechówki, stanęliśmy na górce, to wiecie, no dzisiaj to widać już zagospodarowany teren, ale tu była w zasadzie łąka, tu było czyste pole, nie było nawet drogi dojazdowej. I jak my stanęliśmy na tej górce, to coś tam się wydarzyło takiego, że nasze serca szybciej zabiły i doszliśmy do wniosku, że to jest chyba to miejsce, w którym chcemy być. No i tak się rozpoczął ten nasz, w sumie z perspektywy czasu wiem, że szalony projekt, ale chyba wszystkie projekty zaczynają się od pomysłu, idei i od jakiegoś spełnienia marzeń, a później trzeba sobie poradzić z wszystkimi elementami, które towarzyszą procesowi jej budowy. Fajnie, że powiedziałeś na temat wyobraźni, bo ona jest szalenie ważna przy projektach deweloperskich, czy w ogóle budowlanych po prostu projektach, bo jak przyjeżdżamy po raz pierwszy na dany teren, to najczęściej on nie wygląda właśnie tak, jak się teraz w nim znajdujemy. Tu musiałeś chyba wykonać ogrom pracy. Tu przyjechaliśmy na tę działkę w sierpniu, kiedy jeszcze było pełnia lata, były piękne kwiaty, latały sobie ptaszki, było suchutko, po prostu było pięknie. Był piękny widok na nasze Góry Świętokrzyskie i to też spowodowało, że podjęliśmy decyzję, tak, to jest nasze miejsce. Oczywiście po tej decyzji i po zakupie działki zaczęły się trudy budowy. I nasza działka ma, jak widać, pewne nachylenie, co powoduje, że głównym wyzwaniem jest woda. Zacząłem szukać odpowiednich osób, które znają się na drenażach terenu. I miałem duże szczęście, że spotkałem bardzo fajnego pana, który nam robił oczyszczanie ścieków. Pozdrawiam serdecznie pana Marcina. I pan Marcin wspólnie ze mną, ale na takiej zasadzie takiej naprawdę bardziej przyjacielskiej niż komercyjnej, usiadł i powiedział, że on postara się ze mną ten kanał zrobić. Wpadliśmy na taki najprostszy pomysł, najbardziej intuicyjny, czyli zrobiliśmy ścieżkę tam, gdzie woda wyżłobiła, tam gdzie naturalnie płynie woda.
Czyli nasz kanion stał się naturalnym miejscem dla ścieżki. Ścieżka została wykonana w takiej technologii, że został wybrany dół, wyłożony suchym cementem, tak żeby ta woda miała takie koryto naturalne do tego, żeby spływać, wysypany grubym kamieniem i warstwą górną kamienia. I w ten sposób zbudowaliśmy genialny kanał odwadniający i też ta woda się rozpływa i w zasadzie temat wody został rozwiązany. Ale teraz powiedziałeś na temat takich prac dodatkowych, ziemnych, które wyszły jakby w trakcie, które wynikały z ukształtowania terenu, ale powiedzmy pokrótce, dosłownie na temat innych rzeczy, oprócz domów, które na takiej działce jako inwestor musisz przygotować, bo widzę pomieszczenie gospodarcze, widzę fajne drewniane ogrodzenie. Opowiedz troszeczkę o tej infrastrukturze, która tutaj jest. Jak zaczynacie planować taką inwestycję, to oczywiście my zawsze w pierwszej kolejności widzimy te wspaniałe domki, no bo bryła budynki dość szybko powstają, ale do tego jest potrzebna cała infrastruktura, czyli do budynków potrzebne są doprowadzone media, potrzebne są jakieś oczyszczalnie ścieków bądź szambo. Potrzebna jest droga dojazdowa, potrzebny jest parking, no bo w sumie te budynki mają służyć do tego, żeby przyjeżdżali turyści i komfortowo też mogli zaparkować na parkingu. Do tego potrzebne jest pomieszczenie gospodarcze. My akurat mamy takie pomieszczenie, które jest jednocześnie altanka śmietnikowa, altanka na drewno do ogniska, no i takie pomieszczenie, gdzie możemy trzymać jakieś swoje rzeczy, typu, nie wiem, taczka, kosiarka, leżaki itd., itd. I no, na końcu ogrodzenie, infrastruktura taka jak ognisko. Oświetlenie jakieś na terenie działki. Oświetlenie. Dróżki. Tak, no wszystkie elementy, kamyczki, które możemy sobie wyobrazić, które mamy, jak, nie wiem, budujemy dom i wszystkie robimy tylko w takiej skali mikro, no to w takiej inwestycji musimy je zrobić w skali makro. To jest bardzo dobra rada, którą dajesz potencjalnym inwestorom, którzy w tego typu domy czy osady chcieliby zainwestować, bo bardzo często ludzie podchodzą do tego tematu, myśląc właśnie tylko i wyłącznie oczami wyobraźni domki, że tak, domki są, można powiedzieć, najważniejszym elementem w całej tej układance. Tak jak w organizmie, powiedzmy, najważniejszym elementem jest mózg. Ale mózg bez serca, bez płuc, bez kości, no, ciało człowieka nie funkcjonuje. I tak samo jest właśnie z osadą. To jest cały organizm, który trzeba odpowiednio przygotować. I to, co powiedziałeś, droga dojazdowa, trzeba o tym pomyśleć. Pomieszczenie gospodarcze, ogrodzenie tej działki, jakaś wspólna strefa. Siedzimy sobie teraz przy pięknym stole, tutaj mamy palenisko. O takich rzeczach też trzeba pomyśleć i one, te wszystkie rzeczy, grosz do grosza generują koszty. No i jak jesteśmy przy kosztach, to powiedz nam, bo to będzie interesowało, powiedzmy, inwestora. Tak jak tutaj sobie teraz siedzimy i w tym stanie, który obecnie tutaj mamy, ile ta cała inwestycja, licząc z tymi domami, licząc z całą tą infrastrukturą, o której sobie opowiedzieliśmy i licząc nawet z tymi przygodami związanymi z drenażami, ile Cię makro to kosztowało? No myślę, że całość zamkniemy w kwocie 2 100 000 złotych. Liczysz już z działką, czy działkę? Z działką. Liczę z działką, ale tu akurat działka była, my działkę kupowaliśmy 2 lata temu i koszt ziemi nie był bardzo dużym obciążeniem w stosunku, no bo to było jednak kupione pole. Prawie hektar, tak? Prawie hektar, tak, ale jednak pole, w związku z tym ta cena była stosunkowo jeszcze taka umiarkowana. Natomiast wiecie, te wszystkie prace dodatkowe, myślę, że koszty domków łącznie z wyposażeniem i z fundamentami to stanowią około 60%. Wydatków jest naprawdę dużo przy takiej inwestycji. Wspomniałeś, że 60% z tych około 2 milionów stanowiły domy już z tym wyposażeniem, czyli można przyjąć, że około 300 000 złotych to jest taki koszt właśnie
jednego domu. Duży udział procentowy stanowią te właśnie wydatki dodatkowe, w których pozycja w Excelu najczęściej nie jest aż taka duża, jak by się powinno zakładać. I to się tyczy chyba każdej możliwej inwestycji, czy to remontu kawalerki, czy właśnie budowy nawet jakiegoś osiedla deweloperskiego. Ale cieszę się, że jakby praktycznie suchą nogą przez to przeszliście, ale muszę zadać też to pytanie, bo ono na pewno interesuje widzów. Jesteś doświadczonym menadżerem i musiałeś przyjąć jakieś biznesowe założenia, więc powiedz nam, poproszę, jakie są Twoje biznesowe założenia i pierwsze obserwacje, bo dzisiaj przyjechaliśmy i byli goście, którzy 5 nocy tutaj spędzili, więc już się goście zaczynają pojawiać. Powiedz, jakie są Twoje po prostu biznesowe założenia? Ja zawsze zakładam, że taki zdrowy biznes powinien wygenerować około 10% rentowności w skali roku. To jest takie minimum. No, czasami może wygenerować 8, czasami 12, ale średnio około 10%. W związku z tym dość łatwo wyliczyć, że jeżeli zainwestowaliśmy tam około 2 milionów złotych, to pożądanym, docelowym efektem byłoby, żeby około 200 000 rocznie złotych z tego biznesu osiągnąć. I oczywiście to wymaga pewnego czasu, pracy, też dzisiaj takiej pracy marketingowej, żeby dotrzeć do klientów, których w sumie my chcemy tu ściągnąć. I klientów, którzy troszkę podzielają taką naszą filozofię życia, no bo te domki, wcześniej moja Martusia wspominała, że celem tych naszych domków jest to, żeby zwolnić. Wracając do tematu tego modelu biznesowego, my w pierwszym roku zakładamy, że wygenerujemy około 100 000 przychodów i to jest w porządku, bo też zakładamy, że... Przychodu czy zysku? Przychodu, nie, zysku raczej nie, bo też to będzie wymagało tam jakichś reinwestycji dalej, bo ja w takim moim najprostszym modelu biznesowym zakładam, że zawsze 20% przychodu to jest coś, co trzeba utrzymać na reinwestycje. No bo to są obiekty, które zawsze będą wymagały jakiegoś tam odmalowania, odrestaurowania tarasów, raz na kilka lat trzeba będzie elewację przemalować i tak dalej. W związku z tym 20-25% zawsze odkładamy na taki kapitał reinwestycyjny, natomiast pozostałe koszty stanowią przychód, odjąć koszty utrzymania obiektu. No bo obiekty trzeba posprzątać. Piotrze, i podatki. O tym nie wspominam oczywiście, bo to jest taki element, o którym każdy przedsiębiorca chciałby zapomnieć, ale jeżeli się uda, my sobie dajemy na to 2-3 lata biznesowo, jeżeli nam się uda dojść do tych 200 000 rocznie, to uważamy, że to będzie bardzo przyzwoite i zgodnie z taką naszą założoną strategią. Natomiast jak się nam nie uda, to też się nic nie wydarzy, bo my ten obiekt budowaliśmy. My tu jesteśmy w zasadzie co tydzień. W związku z tym nasi goście zawsze się dziwią, że nas tu spotykają. Jak przyjeżdżają, jak jest którykolwiek z domków wolny, to my tam w tym domku jesteśmy też z naszymi dziećmi i też często towarzyszymy tam przy ogniskach naszym gościom. I to nie jest zabieg marketingowy, tylko po prostu jest nasza potrzeba, że po to zbudowaliśmy to miejsce, żeby też w tym miejscu zwalniać i odpoczywać. To jest też taki nasz cel, który realizujemy. Najczęściej tak jest, że jak podchodzimy do biznesu na takiej zasadzie, jakiej Ty mówisz, czyli bez nerwów, bez dodatkowego ciśnienia, że my musimy tu zarobić tyle i tyle i marża jak będzie zamiast 18 to 17%, to się świat zawali. Najczęściej takie podejście powoduje, że zarabiasz nie 10, a 30%. No tak. I tego Ci życzę z całego serca. Stresu Ci nie życzę. Życzę Ci, żeby w ten sposób, w jaki macie podejście, jaką macie wizję na tą osadę, przede wszystkim Wam się sprawdzał, a przy okazji, żeby to generowało przychód taki, żebyście to Wy byli szczęśliwi, bo tak jak podkreślasz, ta osada nie jest stricte ukierunkowana tylko i wyłącznie na zysk. Ale powiedz jeszcze jedna rzecz, bo to mnie interesuje bardzo. Ile tutaj kosztuje doba? Chciałbym przyjechać na przykład od piątku do niedzieli. No. Na jakich zasadach tu się wynajmuje? Mamy bardzo prosty model cenowy zrobiony, czyli mamy ceny w tygodniu to jest 500 zł za dobę, weekendy to jest 600 zł za dobę i takie tak zwane hot weekendy, czyli tam nie wiem, Sylwester czy weekend majowy to jest 700 zł za dobę. I to jest bardzo prosty cennik. Na naszej stronie domkimocy.pl też można bardzo szybko zarezerwować taki domek. Jeszcze te domki są wolne, w związku z tym serdecznie zapraszamy, żeby wejść, zadzwonić, zapytać, zarezerwować. Serdecznie zapraszamy
z otwartymi ramionami, a za Twoje z kolei życzenie, żeby nam się to biznesowo też spinało. Serdecznie dziękuję. To zostanie tu na pewno, w sensie już poszło tu weter i na pewno się nam tu zrealizuje. Piotrze, liczby liczbami i wszystko fajnie. Pokażesz nam jeden z tych 2 domków, które mamy dzisiaj do obejrzenia? Oczywiście, serdecznie zapraszam. No to chodźmy. Drodzy widzowie, my idziemy do domku serca, a jeżeli chcielibyście zobaczyć dom wdzięczności, który jest jeszcze na takim ostatnim szlifie wykończenia, to wbijcie 3000 łapek w górę pod tym filmem. Przyjedziemy tu specjalnie z kamerą i nagramy dla Was jeszcze 4. dom, który tutaj w osadzie Domków Mocy jest dla Was dostępny. Byliśmy już w domku marzeń, w domku radości, to teraz domek serca. Tak, zapraszamy do domku serca. No i faktycznie, każdy dom macie zupełnie inaczej wykończony. Opowiadaj, jak tutaj żeście to zaaranżowali. Jesteśmy w domku serca. To Marta pewnie wcześniej też opowiadała, dlaczego takie nazwy mamy tych domków. W ogóle muszę powiedzieć, że to jest nasz ulubiony domek. Jakby czujemy się w nim tak najlepiej energetycznie i on został zrobiony w taki sposób, że na dole mamy dość komfortową przestrzeń do mieszkania, życia, spożywania posiłków, bo jest duży stół z 4 krzesłami, jest bardzo wygodna kanapa dwuosobowa rozkładana, jest aneks kuchenny, bardzo podobnie zrobiony jak w pozostałych domkach, z tą różnicą, że jest dodatkowa jeszcze wyspa z dużym miejscem na przechowanie naczyń, garnków i tych wszystkich wspaniałości, które są potrzebne do tego, żeby przygotować posiłek. To, co łączy te domy, to właśnie wszędzie ta sama kuchnia. Tak. I wszystko to, co jest najważniejsze w kuchni jest, bo jest mikrofala, zmywarka, płyta indukcyjna, zlew i dużo szafek. Kuchnia jest w pełni wyposażona, służy spokojnie do tego, żeby kilkuosobowa rodzina przygotowała sobie posiłki. Można gotować swobodnie też, jakby tak jak w mieszkaniu dwupokojowym wszystkie funkcje są zachowane. Tutaj łazienka? Tak. I te szafy świetne. Tu szafy mamy tak zrobione, że tu jest szafa dla naszych gości, gdzie ubrania na wieszaki oraz ubrania tam i wiele półek do przechowywania rzeczy. Natomiast w drugiej części szafy mamy takie miejsce, gdzie możemy składować sobie mopa, odkurzacz i taką przestrzeń, gdzie można spokojnie, nie wiem, zmieścić walizki i jakieś tam inne rzeczy. I tu są jeszcze półeczki w tej części na rzeczy gości do wykorzystania. Świetnie zagospodarowane miejsce, naprawdę. W tych wszystkich 3 domach, które do tej pory widzieliśmy, to właśnie wszędzie jest to miejsce zagospodarowane idealnie i tutaj łazienka. Tak, i łazienka jest, układ łazienek jest również taki sam w domach, natomiast różnią się sposobem wykończenia. Ta łazienka jest bardziej taka stylowa, gdzie na podłodze mamy takie klasyczne płytki, ale symbolizujące też właśnie taką energię serca. Kolorystyka jest morska, taka zielona. Tak, i mamy też tapetę z motywem rybek. I w tym domku, tak samo jak i w pozostałych, ogrzewanie mamy podłogowe, plus jednostka klimatyzacji do grzania i chłodzenia. Fajna, stylowa taka umywalka. A w tym domku, w domku radości, mi się bardzo podobała również umywalka. Jeżeli chcecie zobaczyć, jaka tam jest umywalka, to odpalcie sobie ten pierwszy film z Martą. Naprawdę bardzo stylowo to wszystko jest wykończone. Pokażesz nam jeszcze antresolę? Tak, oczywiście. Zapraszam Was na antresolę. Schody takie zabiegowe, nieokrągłe, na pewno są wygodniejsze. Ten domek troszeczkę ma inaczej zagospodarowaną antresolę, ponieważ mamy tu bardzo dużą szafę jest zrobioną, ogromna. tak, w tej ścianie szczytowej. Rzeczywiście ta szafa pomieści wszystkie walizki Możemy i otworzyć? rzeczy. Bardzo proszę. Wszystko, co turyści ze sobą przywiozą. Też jest przestrzeń na pościel, na kołdry. Tu się, Piotr, można wprowadzić. Tak, ten domek jest takim najbardziej komfortowym domkiem do dłuższego pobytu. I też jak widzicie, tak, mamy dwuosobowe łóżko małżeńskie, ale też mamy takie 2 tapczany dość wygodne, gdzie można spokojnie 2 dzieci, czy nawet 2 osoby dorosłe mogą dość komfortowo tu czas spędzić. Widać tutaj, że przywiązywaliście uwagę naprawdę do każdego możliwego detalu. I to jest, każdy dom jest inny, ma pewne wspólne cechy oczywiście, ale
jednak widać, że każdy dom miał inny motyw przewodni i te nazwy to nie jest takie bez kozery, to każda nazwa coś znaczy. Tu staraliśmy się, żeby tu nie było przypadków i rzeczywiście, żeby goście czuli się tak, jakby przyjechali do siebie, bo wiecie, żeby tą energię poczuć i wyzwolić i żeby się zrelaksować, to należy stworzyć takie wnętrze, które powoduje, że organizm człowieka wchodzi w taki stan. I mam nadzieję, że nam się to udało, bo połączenie, tak jak wspomniałeś, połączenie drewnianego sufitu. Drewno jest niezwykłym elementem, który rzeczywiście wprowadza taki klimat, poddasze drewno plus fajnie urządzone wnętrze daje tą przestrzeń, w której się każdy z nas dobrze czuje. No i chyba to, co jest najważniejsze w tych antresolach, Tak, to jest widoki. ten Twój 80-calowy telewizor. Tak. Mam na myśli tą przestrzeń. To jest ten Twój telewizor i okno dosłownie na świat. I to jest najlepsza technologia, żaden z producentów tego nie ma, bo to jest naturalna technologia. Także Natur-LED, tak ją nazwijmy, ale przestrzeń jest tu wspaniała. To jest coś, co naprawdę czyni też wyjątkowym cały ten projekt. Właśnie te duże frontowe przeszklenia i te widoki, które możemy z tego domu zobaczyć. Przejdziemy jeszcze, Piotrze, na taras? Tak, oczywiście. Dobrze, to chodźmy, zobaczymy jeszcze taras. Piotr, mam do Ciebie jeszcze takie pytanie, bo z Martą rozmawialiśmy na temat Waszej osady i bardzo skupialiśmy się na tej części takiej duchowej. Powiedz mi z punktu widzenia mężczyzny, takiego pragmatycznego patrzenia na świat, jak Ty się do tego odnosisz? No to jest, wiesz, to jest pytanie rzeka, ale no jest... Tematy energii są takimi tematami dość ciężkimi. Wydaje mi się, że kobiety je bardziej intuicyjnie odbierają, a my mężczyźni jesteśmy nastawieni oczywiście na działanie i na utrzymanie rodziny. Wszyscy się zgadzamy z tym, że to, co jemy, to wpływa na nasz organizm. Jesteś tym, co jesz. Wszyscy rozumiemy, że fizyczna aktywność codzienna wpływa na nasze zdrowie, natomiast nie wszyscy rozumiemy, że też myśli wpływają na nasze zdrowie, samopoczucie i na to, jak nasz organizm działa. I ja bym dodał do tych wszystkich naszych przysłów jeszcze jedno, że jesteś tym, co myślisz. I jeżeli w taki sposób na to spojrzymy, to serdecznie zachęcam wszystkich, też po to powstały nasze domki. Nasze domki nie są miejscem, które człowieka zmienia. Żeby się zmienić, musimy sami mieć świadomość tego i nad tym pracować. Piotrze, bardzo Ci dziękuję, że oprowadziłeś nas po Domku Serca. Ten odcinek miał być takim typowo excelowym odcinkiem. Mieliśmy tu rozmawiać tylko i wyłącznie o cyfrach, a zrobiła nam się z tego de facto podróż pomieszana z właśnie duchowieństwem i z tą taką fizyką polegającą stricte na finansach i na zarabianiu pieniędzy, na wydawaniu tych pieniędzy i co te pieniądze mogą nam generować. Uważam, po tych chwilach, które tutaj u Was spędziłem, że to miejsce jest naprawdę po prostu szczere. I polecam każdemu, żebyście tutaj przyjechali. Orzechówka, Domki Mocy w województwie świętokrzyskim i po prostu postarali się wyciszyć. Ja po dosłownie kilku godzinach, będąc tutaj, rozmawiając z Piotrem, z Martą, naprawdę czuję się taki wewnętrznie spokojny. Więc za to Wam dziękuję. Z przyjemnością tutaj z Natalią też przyjedziemy w czasie wolnym, prywatnym, żeby sobie u Was spędzić kilka dni i popracować właśnie nad tym uduchowieniem. Was, drodzy widzowie, jeżeli jesteście zainteresowani budową tego typu domów, to zapraszam na naszą stronę www.hausmart.pl, zakładka projekty. W opisie tego filmu znajdziecie dane kontaktowe do mnie, ale również do Piotra i do Marty, gdzie możecie sobie na ich stronie zarezerwować tutaj terminy na nocleg, a jeżeli chcecie zarezerwować terminy na budowę w przyszłym roku, no to kontaktujcie się przez formularz kontaktowy, on jest w zakładce kontakt. Ja odpisuję na każdego maila, zwrotnie otrzymujecie ode mnie procedurę zamówienia domu, gdzie krok po kroku tłumaczę, co trzeba zrobić, żeby taki dom wybudować, a budujemy w całej Polsce od A do Z. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Hausmart. Jesteś u siebie.